Kumpel bańka, człowiek nie z ciała i kości, a z mydła oraz powietrza. Bohater tak przezroczysty, że można zobaczyć swoje odbicie, ale jak spojrzymy bliżej temu, to odkryjemy, że postać może być zła. Zostawcie suba i łapkę w górę, wpadnijcie na mojego TikToka, będziecie mieli do niego w link w opisie. Teoria jest od Mustard Pregnancy, będziecie mieli do niego w link w opisie. Jesteście gotowi, więc lecimy. A zacznijmy od tego, że SpongeBob pewnego ranka budzi się totalnie podekscytowany, gdyż postanawia, że jest dzień lewa, Gąbka przebrała się z tej okazji, po czym był gotowy na spotkanie z przyjaciółmi. Ale niestety wszyscy mają już plan. Patr wychodzi na więcej Papersji, gdzie zarezerwował na to popołudnie, a Skalma po prostu nie ma ochoty na nic, co jest związane ze żółtą gąbką. Ale jest to ciekawy fakt, o którym nie wspomnieli w epizodzie. Więc dzień Lewa Ekikorna jest prawdziwym świętem, które jest obchodzone 9 października. Ale tak czy inaczej, SpongeBob Kanciasoporty decyduje, że jak nie może znaleźć przyjaciela, to go po prostu stworzy z bańki. Kuchcik nie może się doczekać nowego kolegi. Nawet jeśli ma się dobrze, to idą do tłustego kraba, a Gąbka zamawia całe menu dla kumpla bańki, chociażby dokładając kilka dodatkowych dziwnych próśb, ponieważ najpierw kumpel bańka ma specyficzne kałamarnicę paletową, a Eugeniusz Krab pochyla się na tył, próbując zachwycić kumpla z bańki, a kolega z bańki nawet nie potrafi mówić. Wstaje po prostu na to, pozwala, a kiedy w końcu nowy przyjaciel SpongeBoba kończy jeść i płaci pieniędzmi z płynu, co prawie okrada z restauracji, a błotnistej laguny żółta gąbka i kumpel bańka nieumyślnie sieją spustoszenie od ubrudzenia toalety po powodowanie wyjścia na plażę, dosłownie umrzeć, gdyż w końcu go nie odkopano. Mieszkańcy na plaży mają dość i tworzą wściekły tłum, gotowi do przebicia bańki, aby zakończyć szaleństwo. Ale wtedy, gdy umrzeć, kumpel bańka nagle ożywia i ratuje się przed pęknięciem. I kawałki w taksówce z bąbelkami, pozostawiając wszystkich, ale prawdopodobnie szczęśliwych, że ta bańka w końcu odeszła ze swojego życia. Tematem socjopata. A teraz odpowiedzmy na pytanie, kim jest socjopata. Socjopata to osoba, która wprowadza innych w błąd, brakiem empatii, a także bardzo dobrze umieją manipulując ludźmi. Część na ich temat mam takie jak bąbelkowy kumpel. Bez powodu zmusza Skalmara do ciężkiej pracy, manipulując nim, oraz wykorzystuje go, aby osiągnąć wszystko, czego chce, bez względu na wysiłek i dobro sąsiada gąb. Tak jak ten czyn w tłustym krabie nie służy żadnemu innemu celowi niż spowodowanie trudności i frustracji. Kałamarnica, kiedy zabija rybę na plaży, nawet go to nie interesuje, ponieważ ten straszny brak empatii jest dokładnie ten, o czym mówiłem. Gdyż jego zadaniem było go wykopać i nie okazać żadnego lekceważenia kogokolwiek. Zmusza wszystkich, żeby czekali przed łazienką, próbując zakłócić normy społeczne i podstawowe oczekiwania dotyczące uprzejmości oraz szacunku dla innych. Ich potrzeb ostatecznie decyduje się
na ruch dopiero wtedy, kiedy ma umrzeć. Co pokazuje, że oficjalnie dbał tylko o siebie. I to tak jakby zdecydował się odejść, gdy mieszkańcy dowiedzieli się, że tak naprawdę może się poruszać, ponieważ teraz po prostu nie może ich wykorzystywać w taki sam sposób jak wcześniej, więc po prostu zanurza się, zostawiając nawet SpongeBob, jego twórca, czy jeden prawdziwy przyjaciel teraz nie ma kontakt kuchcik z Kumplebani przez jakiś czas. Przez 6 sezonów. Później, kiedy lis w wykształcie dymka sieje spustoszenie Bikini Dolnego, aż nagle uderza w dom żółtej gąbki. Okazuje się, że jest to zaproszenie od Kumpelbanki, który zaleca mu obowiązki opieki nad jego synem. Główny bohater serialu jest strasznie zachwycony, ale nie wie, że Shiny to miniaturowy wicher chaosu. Pierwszym miejscem jest dom sąsiada SpongeBoba, gdzie Shiny zmienia się w bańkowe tornado, przewracając dom z kalmara do góry nogami, ale SpongeBob kanciastoporty opiekuje się dzieckiem. Następnie w restauracji pod tłustym krabem Shiny zmienia podłogę w ślizganie się, powodując, że klienci masowo znikają, a krab widzi znaki dolara wylatujące z okna. Dziecko Kumpelbanki chodzi do niebezpiecznych miejsc, m.in. szpilka fabryczne, nożyczki i widły spiżarnia. Po jakimś czasie przypadkowo gąbka wystrzeli. Zmienił go w dwugłowego, bąbelkowego chłopca. Po jakiejś chwili pojawia się Kumpelbanka, a w odcinku Bubblestone dowiadujemy się, że człowiek nie używa prawdziwych pieniędzy i nawet ich nie używał, aby zapłacić za cokolwiek. Wszystko zaczyna się od wycieczki po bańkowym miasteczku. To miasto w całości złożone z bąbelków i SpongeBob ciekawi się tym miejscem. Sprawdza pojazdy z baniek, potem wchodzi kumpel z baniek. Stary przyjaciel żółtej gąbki wygląda na zdziwionego, gdyż w hulajnodze złamała się opona. SpongeBob jest geniuszem baniek, wyciąga przyrząd do robienia baniek i przekształca hulajnogę w motocykl. Oczywiście każdy chce mieć tą rzecz gąbki, ale szaleństwo bąbelków bohatera staje się chaotyczne, gdy przypadkowo staje na niektóre szczeniaki z bańki, po czym to doprowadza do katastrofy miasta, a żółta gąbka zostaje złapana przez gliniarzy i wrzucona do więzienia. W międzyczasie pan Krab martwi się, gdzie jest jego kuchcik, więc postanawia pobiec do więzienia, aby go uratować. Próbują uciec z więzienia, co kończy się tym, że niechcący Eugeniusz niszczy całe miasto z poczuciem winy. SpongeBob już miał płakać, ale wkracza Kumpelbanka z ogromnym roztworem mydła i naprawia całe miasto. Po czym Krab otwiera restaurację, gdy dowiaduje się, że... Jak dotarłeś do tego momentu, napisz w komentarzu Kumpelbanka, to dam ci serduszko. A jak chcesz się dowiedzieć mrocznej prawdy Ślimaka Kacusia, możesz zobaczyć w tym filmie.